Cześć, witajcie. Szybki przegląd tunera Sony S770ES. Przyciszymy sobie sygnał. Tuner w bardzo fajnym stanie zachowania, czyściutki. Jest on po pełnym serwisie od strony elektronicznej, czyli wyczyszczony, wymienione elektrolity z tego co wspomina właściciel, zresztą właściciel Elektronik, miłośnik marki Sony, wykonał w swoim zakresie przegląd od strony elektronicznej, wymiany elektrolitów. Zechciał, abym zestroił Tor FM i przejrzał ogólnie jeszcze tuner, choć wydaje mi się, że po takim serwisie, jaki wykonał właściciel, to tutaj od strony elektronicznej nie ma się czego przyczepić i nie będzie. Dobrze. Tuner nieraz opisywany, najwyższy model serii ES z tej linii 770. Ekran, jak widzicie, lampa niewypalona, minimalnie tam jest jakaś różnica, powiedzmy, jak załączymy narrow, no to delikatnie tam mocniej świeci to narrow, ale jest to naprawdę bardzo fajnie, fajnie zachowana lampa. No to co? Tunerek troszeczkę już działa. Widzę, że im dłużej działa, tym bardziej się pogarszają jego parametry. Myślę, że kilka minut już działa. Dobrze, zróbmy sobie tak. 97,3 MHz z generatora odbieramy. Skontrolujemy sobie jeszcze wskaźnik sygnału. Właściwie mówi, że coś chyba on nie za bardzo działa. Na moje tutaj oko, jak znam tunery i sygnał z generatora, więc według mnie wszystko ok. Ale skontrolujemy sobie to zgodnie z serwisówką. No i parametry w tle. Zobaczcie, parametry. No, powiem szczerze, że jeśli to jest tuner nigdy nie strojony, to bardzo dobre parametry. 4000 kanał lewy, nieco ponad 3,5 tysięcznych kanał prawy, SNR nieco mniejszy w kanale lewym, 64, 68 kanał prawy. Według mnie nie jest źle, nie ma tragedii. No stroić, podstroimy pewnie coś tam, ale naprawdę jeśli chodzi tutaj o jak ten tuner się oparł upływowi czasu, to bardzo fajnie mu to wyszło. Jak widzicie, stroi ładnie nam w automacie. Jeszcze zobaczmy, czy... O, nawet złapał stację. Czy zestroi nam w narrow. Dobra. I tu mamy jakieś dziwne zachowanie, ponieważ w white, jak widzicie na mierniku, naszym analizatorze, mamy sygnał. Załączam narrow i co? I cisza. W trybie narrow nie puszcza nam sygnału. Zobaczcie, nie ma stereo. Tu siła sygnału jest, a nie ma stereo, więc to by zatykał się nasz tuner. W stereo wraca nam. Mamy sygnał, a w trybie narrow głucha cisza na wyjściu. A spróbujmy teraz jeszcze zestroić. Stację nam łapie, a sygnał z generatora? Teraz złapał sygnał z generatora. Jeszcze raz. White. W narrow się zatyka. Dopiero gdy przestroję ręcznie, odtyka się, więc coś go boli. Niekoniecznie wiem jeszcze co. Zobaczymy sobie do środka, czy uda się coś znaleźć, co może być tego przyczyną. Ale ewidentnie coś go boli. Trzeba ręcznie przełączyć i... No i znowu. Ręcznie przełączyć i przestroić go i wtedy łapie nam w narrow. Dobra, złapmy sobie pomiary w narrow. W narrow 22 kanał lewy, 22 niecałe kanał prawy, 52 dB SNR. Wracamy do trybu white. Sprawdźmy sobie teraz czułość użytkową stereo. Minus 80 dBm z generatora. Jeszcze mamy ponad 46 dBm.
decybeli, więc jedziemy sobie dalej do czasu, aż uzyskamy 40 decybeli SNR na wyjściu sygnału, minus 85 dBm, no i to jest to. Już nam skacze poniżej minus 85 dBm, więc całkiem nawet poniżej zeszliśmy 400 decybeli. Tak naprawdę minus 84 dBm, minus 84 dBm już jest niestabilny pomiar. Minus 84 dBm czułość użytkowa stereo. Dobrze, wracamy, pełen sygnał. Zrobimy sobie zestrojenie stereodekodera, kanał lewy. Lewy do prawego 54 do 12 do 13, czyli około 41 dB SNR. Prawy do lewego nieco lepiej, 45 dB. Dobrze, w trybie narrow. W trybie narrow musimy przestroić, żeby nam się załączył. W trybie narrow lewy do prawego mamy 39 do 11, prawy do lewego mamy 38 do 10. Dobrze, mamy zdjęte pomiary. Wróćmy do wide'a. Ile w wide'cie? Zobaczcie. No i to co mówiłem, zagrzał się i nadal nam i spadają nam te parametry. SNR już mamy 63 dB, kanał lewy 68, kanał prawy, czyli detektor do zestrojenia na ciepło, jak ja to mówię, czyli po zagrzaniu dopiero będziemy stroić detektory na minimum. Tutaj nie wiem czy widzicie, ale może widać będzie coś na filmie. Ok. Tutaj dość wysoka trawka od 19 kHz, więc pułapka częstotliwości pilota do zestrojenia w kanale lewym jest gorzej, w prawym nieco lepiej, stąd te właśnie wyniki SNR, więc to poprawimy. No i co? I tyle. Odkręcimy obudowę górną. Właściciel już tutaj bocznych śrubek nie załączył, żeby szybciej mi było odkręcić. Zastanawiamy tylko ta rzecz z tym narrow. Dopiero jak zmienię sygnał, czyżby, chyba że jest za wysoki sygnał. Zmniejszmy sygnał do minus 55 dBm. Tryb wide. Przełączam w narrow. No niestety, zatkany. Dopiero gdy przestroję, to się odtyka. No nic, dobra. Otwieramy obudowę, zajrzymy do środka. Zobaczymy co tam w środku, jak to wygląda. I zobaczcie jak wygląda środek, wygląda jak z fabryki. Wyczyszczony pięknie przez właściciela, nie ma grama kurzu. Widzę, że luty również poprawiane, wyczyszczone. Także tutaj nic nie grzebę, nic nie szukam. Nie dojdę teraz, które były wymienione, kondensatory, które nie. Widzę, że zastosowane są dobrej jakości. Mi pozostaje tylko jeszcze raz zestrojenie. Tak, zagrzały się ładnie stabilizatory, dobrze. Ja sobie włączam tuner, niech on mi się cały czas nagrzewa. Niech będzie na ciepło. Robione strojenie. 10-15 minut jeszcze niech pochodzi i stroję. I podczas strojenia widać temat, który już kiedyś był przerabiany. Skacze nam strasznie nasze widmo. Zniekształcenia również. Zero nie daje się wyregulować. Widzicie cały czas skoki. Ja się posłużę stroiczkiem i ugnę płytę w pewnym miejscu. Widzicie co się dzieje. Kto jest za to odpowiedzialny albo co? Nie podejrzewam tutaj zimnych lutów, bo właściciel bardzo ładnie, podejrzewam, polutował płytę. Ale tym gagatkiem, przepraszam, jest ten oto trymer od ustawienia THD. Przy ruchach, przy strojeniu rozstraja się strasznie, czyli nie trzyma pojemności. Musimy go najpierw wymienić. I tuner już po strojeniu. Wadliwy trymer wymieniony. W tym momencie dam wam zooma na widmo. Widmo jest nieruchome. Tutaj widzimy jeszcze zero detektora, stoi w miejscu, nic nam nie rozstraja się. Minus 11 mV. A muszę wam powiedzieć, że było ponad 1 V. Tylko że ten układ regulacji dostrajania automatyczny, czyli automatyka robiła robotę i dostrajała to 0. I przez co właściwie łapaliśmy stereo i tak dalej, ale właśnie problem był
tym trymerze, który był uszkodzony, przez co to widmo nam skakało, miał niełączenie. Gdzieś po prostu jego okładziny się utleniły lub uległy zniszczeniu. Sprawdźmy sobie teraz właśnie tryb Narrow. Jak widzicie, tryb Narrow działa od strzała. Powodem było to rozstrojenie się tego układu, że on nie zawsze działał. Wyciszało go po prostu, gdyż leżał w trybie Narrow. Jeżeli stosujemy węższy filtr pośredniej częstotliwości, no to każda odchyłka poza ten wąski obszar załącza nam automatykę i wycisza nam wyjścia. Dobrze, żeby nie przedłużać. Mamy wynik pomiarów, tryb white, 71 dB kanał lewy, 73, prawie 74 dB kanał prawy. Czemu taka nierówność? Czemu nierówność tutaj? Również delikatna, niecała 1/100 różnicy między kanałem lewym i prawym. Czemu? Nie wiem, nie dało się tego zestroić. Próbowałem tutaj na różne podchody. Mimo wszystko tuner już jest naprawdę dobrze zagrzany. Jak widzicie, zniekształcenia spadły, co najważniejsze spadło nam SNR. Zlikwidowaliśmy tutaj przydźwięk, może nie przydźwięk, ale ten pik od pilota stereodekodera, czyli 19 kHz. Zero detektora, jak już uszkodzony trymer wymieniony, który był powodem raz, że rozstrajania się obwodu detektora, czyli tymi skokami na widmie. Może to na ucho byłoby niesłyszalne, jednak powodowało mocne rozstrajanie się detektora. Zestrojenie pomogło nam również w tym, że tryb Narrow działa poprawnie. W trybie Narrow, zobaczcie, zeszliśmy chyba 1/10, jeśli chodzi o zniekształcenia w dół. Co tam mieliśmy jeszcze do sprawdzenia? Stereodekoder. Nie pamiętam, czy wcześniej robiłem pomiar. Jeżeli nie, no to zrobimy teraz. Mamy 70 dB kanał lewy do 13, czyli 57 dB separacji. Kanał prawy do lewego. O, tu mamy nawet więcej, bo 63, 62 dB SNR. Decybele separacji. OK. Co dalej? Czułość użytkową stereo, tak? Więc poczekajcie, wyłączę. Tutaj mam w pobliżu taki zakłócacz sygnału, który właśnie niedawno podłączyłem. Muszę go wyłączyć. Ciekawe, czy zgadniecie, co jest tym zakłócaczem sygnału w pobliżu. Dobrze. 0 mamy detektora. Mamy ładnie 0. Czułość użytkowa stereo. Wcześniej chyba było około 84 dB. Teraz mamy w tym momencie minus 84. Mamy jeszcze 44 dB SNR. To lecimy sobie do momentu, aż będziemy mieć 40 dB SNR. Mamy przy sygnale minus 87 dB z generatora. Więc delikatnie czułość w górę. Jeszcze co do zestrojenia wskaźnika sygnał. Serwisówka mówi nam, może ja już przyciszę to. Serwisówka co nam mówi? Tutaj trymery. Serwisówka mówi nam, że mamy sygnał. Sygnał mamy dać z generatora 3 mV i ma się zapalić. Zapalić się mają wszystkie słupeczki. 3 mV to jest coś pomiędzy minus 38 dB, a no nie widzimy. Coś pomiędzy minus 38 a minus 37 dB, więc ustawmy sobie minus 38 dB. Mamy minus 38 dB. Zobaczcie, wskakuje nam wskaźnik na fulla. Dla minus 39 już tam spada, czyli mamy ustawione według serwisówki wskaźnik sygnału, drogi właścicielu. Więc tak zostaje. Jeżeli jest jakaś rozbieżność między tunerami, myślę, że nie ma co się tym przejmować. To jest tylko wskaźnik, nie ma tutaj wskaźnika w decybelach. No cóż więcej. Poprawa i zestrojenie pomogło nam zjechać ze zniekształceniami. Przede wszystkim uszkodzone nasze zero detektora. Może nie zero detektora, tylko obwód tego detektora i ten trymer. Rozstrojone zero było dość mocno, tylko ratował nas układ automatyki, który tutaj jest dość
bogato rozwinięty, ale efekty tego mieliśmy chociażby na tym niezałączaniu się trybu narrow, który wyciszał nam wyjście. To, co pokazałem na wejściu, na pomiarach. Tyle. Luty pięknie wymyte przez właściciela. Czysta robota. No wzorowo naprawdę można się od kolegi tutaj uczyć i wzorować na czystości prowadzenia pracy. Tyle, kończę. Tuner jeszcze chwilkę na półeczkę. A, może najważniejsza rzecz, jeszcze podłączymy sobie antenę. Niestety moja antena balkonowa coś uległo ostatnio lekkiemu uszkodzeniu, ale zobaczmy sobie, jak będą nam się tutaj prezentowały stacje. Ja już widziałem, że wcześniej na samym kablu łapało nam, zobaczcie, właśnie o to mi chodziło, Słowacja. Słowacja, dość przyzwoity sygnał i to w trybie wide. Druga stacja słowacka. Dość przyzwoity sygnał. Tutaj pominął nam trójeczkę. Zobaczmy, czy w trybie narrow łapie nam. Jest wszystko ok. Trójka, RMF. Drugi RMF. Zobaczymy stację lokalną moją, silną, z jakim sygnałem tutaj złapę. Chociaż tak mówię, antena coś, muszę się jej przyjrzeć. No bardzo ładny sygnał. Muszę się coś jej przyjrzeć, bo na drugiej antenie, którą mam na dachu, sygnały są o wiele lepsze. Ok. Tu jeszcze będziemy mieli silną stację. Oczywiście przeleciał w trybie narrow. I góra ZK Radio Maryja. Dobrze. Na tym kończymy. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na kolejne filmy. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.